z dalekich, zimnych brzegów przywożono złoto, którego Rzym nie potrafił wydobyć sam. Bursztyn był światłem północy, cenionym przez możnych, czczonym przez prostych. W roku, gdy cesarz Neron gasił ogniem imiona swoich rywali, w pałacu zapadła decyzja. Trzeba było sięgnąć dalej, po więcej, po wszystko. Nie był wojownikiem, nie był szpiegiem, był ekwitą. Dano mu zadanie i pozwolono ruszyć na koniec znanego świata. Wyruszył z Karnuntu, gdzie kończył się porządek, a zaczynała obietnica. Szlak wiódł przez Karpaty, przez brody, knieje, aż do mgieł, których nie znał nikt. Nie prowadzono zapisków z tej drogi. Nie przetrwały rozkazy, listy, ani relacje powrotne. Tylko cień jego śladu pośród bursztynów i kilku zdań Pliniusza. Pojechał nie tylko po to, by kupować. Pojechał, by zobaczyć, czy ziemie na końcu świata są równie ludzkie jak Rzym. Barbaricum milczało, otwarte tylko dla tych, którzy umieli słuchać. Tak zaczęła się jego podróż. Ku temu, czego nie znał, a co czekało na końcu drogi. Karpaty nie były murem. Były wąskim mostem między Rzymem a nieznanym. Tam, gdzie kończyły się drogi, zaczynały się ścieżki dla tych, co nie bali się mgły. Wieczorem dzielił ogień z ludźmi, których znał z imienia, ale nie z opowieści. Podróż czyni z drużyny milczących współuczestników nieczytelnych snów. Idź tędy, powiedział mężczyzna ostrzący siekierę na płaskim kamieniu. Szlak oddychał jego krokami. On sam był jego rytmem. Nie prowadziły ich drogowskazy, ale gesty, spojrzenia, półsłowa w niezrozumiałym języku. Szlak ciągnął się jak nić porozumienia, napięta, nigdy nie przerwana. Wymieniał szkło na chleb, barwną tkaninę na skóry i gesty. Wartość w Barbaricum mierzono nie monetą, lecz tym, co było piękne i potrzebne. Czasem widział w lesie oczy, zwierzęce, ludzkie, inne. Las obserwował, nie spieszył się, nie odwracał wzroku. Nie każde miejsce, gdzie się śpi, jest bezpieczne. Ale niektóre są zaskakująco ciepłe, choć wzniesione z błota i snu. Spotykał ludzi o oczach mądrzejszych niż jego słowa. Nie pytali, kim jest, ale wiedzieli, że zmierza tam, gdzie nikt z nich nie dotarł. Dni stawały się dłuższe, światło bielsze, a powietrze chłodniejsze. Był coraz dalej od Rzymu i coraz bliżej czegoś nieopisanego. Nie znał ich bogów, nie znał ich języka, nie znał ich historii, ale widział ich ślady na kamieniach, drzewach i w tym, jak patrzyli na niego. Nie znaleźli miasta, ale znaleźli ludzi, którzy budowali ściany z drewna i chronili się przed światem. W środku był dym, dzieci i zapach chleba. Kowal nie mówił po łacinie, ale znał żelazo tak, jak oni znali słowa. Każde uderzenie młota opowiadało historię sprzed imperiów. Na wzgórzu kurhany, płaskie, porośnięte trawą. Za nagrobki starczały zwykłe kamienie. Ziemia pamiętała tych, którzy z niej wyszli. Kupiec i wojownik wymienili tylko 2 spojrzenia i 1 przedmiot. Nie potrzeba było więcej. Zaufanie buduje się na ryzyku. Wnętrze było ciemne, ale oczy przyzwyczajały się szybciej niż myśli. Była tam gorąca strawa i drewno pachnące dymem.
Dziewczynka pokazała mu paciorek, bursztyn, surowy, matowy, ale piękny. Nie znała jego wartości, ale wiedziała, że go zachwyci. Wisła niosła wodę, ryby, błoto i dom. Woda była granicą, ale też drogą. Ceramiczne piece były starsze niż granice. Każdy z nich dymił, by żywić tych, którzy nie mieli murów. Starzec nie pytał, kim są i dokąd idą. Wiedział, że z południa przychodzą zawsze ci, którzy chcą coś zabrać. Z naprzeciwka nadjechał wóz, wypełniony złotem, które nie świeciło jak złoto. Kupcy milczeli, wskazali tylko ręką. Tam. Był to dźwięk rogu, albo śpiew, albo po prostu wiatr. Ale wtedy wiedział, że jest już blisko czegoś większego. Błysk bursztynu w oknie chaty mówił więcej niż słowa. Nikt nie zatrzymywał ich pytań, czasem tylko spojrzenia zdradzały ciekawość. Palec starszego mężczyzny wskazał północ. Wystarczył gest, by droga była jasna, jakby prowadziła od zawsze. Światło miało inny kolor, chłodniejsze, mleczne, obce. To nie była już dolina, to był przedsionek morza. Ziemia nie chciała iść dalej. Ustąpiła miejsce wodzie, wiatrowi i soli. Nie było tu miasta, ale było coś jeszcze większego. Morze było blade, spokojne i obce. Tu kończyły się słowa. Tu zaczynało się to, co nie miało imienia. Tutejsi szukali bursztynu jak zbieracze glonów. Brali z brzegu prostymi ruchami to, co morze oddało. Nie było bram ani wartowników. Były sieci, dym z ognia i zapach ryby. Kiwnięcie głowy wystarczyło ekwicie. Wiedział, że może tu zostać. Widział to wcześniej, ale nigdy tyle naraz. Kosze, skrzynki, płaty lnianych tkanin, pełne bursztynu, jak dojrzałe owoce. W ogniu bursztyn ciemniał, potem błyszczał, potem znikał. Palce obracały go z wprawą, jakby nie był kamieniem, ale wspomnieniem słońca. Każdy z nich wiedział, że wymiana ta ma sens, którego nie da się wypowiedzieć. Był to dar i odpowiedź, znak, że są sobie potrzebni, choć dzielił ich świat. Wino, szkło, paciorki, a nawet oliwa i tkaniny. Każdy przedmiot z południa to był nowy i natychmiast oswojony. Nie tylko jantar miał tu wartość. Rzym pragnął też futer, które pachniały dymem i krwią rzek. Przy ogniu rodziła się bliskość. Śmiech mieszał się z ciepłem płomieni, a bursztyn błyszczał jak domowy znak. Tu po raz pierwszy pomyśleli, że można się zakorzenić. 3 z nich postanowiło zostać. Nie pytali o pozwolenie. Tu było ciepło, a droga zbyt daleka, by znów wędrować w nieznane. Zobaczył ją o świcie. Siedziała w milczeniu i słuchała morza, jakby znała jego język. Ich oczy spotkały się krótko, ale wystarczyło to, by rodziło się milczenie pełne zrozumienia. Podała mu bursztyn, ten jeden, własny, znaleziony, dar z serca, gest ważniejszy niż cena. Spacerowali, nie rozmawiając. Każde z nich już znało odpowiedź, ale pytania dopiero rosły. Zniknęła wśród innych przy ogniu. Płomienie tańczyły. On widział już tylko jej uśmiech. Zostań, powiedziały oczy, choć usta milczały. Nie odpowiedział. Nie mógł. Miał misję i cesarza, i ciężar powrotu. Morze zostało i ona została. Ale on już nie był tym, który kiedyś wyruszył. Droga była ta sama, ale nie ten sam był ten, kto ją przebywał. Ziemia nie pytała o cel, tylko niosła dalej. Las milczał inaczej niż wtedy, gdy szli po raz pierwszy. Nie było w nim powitania,
tylko cień wspomnienia. Był ogień, ale nie było już rozmów. Była misja, ale nie było już pytania po co. Milczeli. Wiedzieli, że wszystko, co miało znaczenie, zdarzyło się wcześniej. Przekroczyli limes bez powitania. Strażnik zwierzy spojrzał tylko raz i wrócił do swojej warty. W księdze odnotowano: bursztyn dotarł, misja zakończona. Ale nikt nie zapisał, co zostało tam. Wśród ludzi nie było jej, wśród bogactwa nie było ciepła. Bursztyn, który dostał od niej, nie miał ceny. Nie oddał go, nie pokazał, został z nim, jak rana, której nikt nie widzi. Nie wrócił i już nie wróci, ale czasem w nocy zamykał oczy i znowu tam był. Rzym miał swój bursztyn. On miał swoją ciszę. I wspomnienie miejsca, z którego nie wraca się naprawdę. Nie wrócił, ale niósł w sobie światło, którego nie znał Rzym. Została na wybrzeżu, nie płakała, tylko długo patrzyła w morze. Bursztyn trafił do Rzymu, ale to nie on był największym skarbem.